Czołem drużyna Tupenchart, witam was w kolejnym odcinku, w którym po raz kolejny zabiorę się za recenzję sprzętu. Ten kanał ostatnio zrobił się bardzo profesjonalny, recenzja goni recenzję. A sprzętem, który tak bardzo profesjonalnie będę dziś recenzował, będzie po raz kolejny pad z epoki do Playa 1. A do tego jeszcze całkiem niezły wynalazek. Ano wynalazek, bo Nekkon, bo o nim dziś będzie mowa, to pad dziwnie wyglądający, dziwnie działający, o ściśle określonym przeznaczeniu, zaprojektowany i stworzony tylko po to, żeby w czasach swojej świetności dawać graczom maksymalne odczucia realizmu oraz kontroli nad pojazdem w grach wyścigowych, myśliwcem w symulatorach, czy też jakimiś dziwadłami w grach arcade. Pad o zadziwiająco dziwnej konstrukcji, zarazem zadziwiająco skuteczny i dający maksymalny poziom radochy z pięknie branych bokiem zakrętów w ścigałkach. I tą właśnie skuteczność i jego zadziwiające i odrzucające co nieco dziś już piękno będę wam starał się przedstawić w tym oto materiale. A będzie to na pewno trudne zadanie, bo to jak się na nim gra, no cóż, to wypadałoby sprawdzić samemu. I można się zdziwić, czego sam jestem doskonałym przykładem, bo kiedyś to dziwadło przekreślałem, a dziś dosłownie się w nim zakochałem. Jednak przekazać to wam jakoś spróbuję. Czy mi się uda? Tego niestety nie wiem. Niemniej jednak zapraszam do obejrzenia odcinka. No i standardowo do komentarza, łapki i subika. Wiecie, żeby była lepsza motywacja do latania bokiem w zakrętach. Dobra, zaczniemy może od tego, jak to się w ogóle stało, że taki pad ujrzał światło dzienne i kto za to wszystko odpowiada. Jestem youtuberem Wikipedia Mode On. Za stworzenie kontrolera Nekkon odpowiada Satoru Kuriyama, który w tamtym czasie zasiadał na stanowisku dyrektora produkcyjnego zarządzającego ekipą tworzącą grę Ridge Racer. Jak głosi wieść internetowa, Kuriyama już wcześniej interesował się kontrolerem analogowym w grach wyścigowych, mając do czynienia z grą od Namco z 1993 roku pod tytułem Cyber Sled, której sterowaliśmy pojazdem przypominającym czołg za pomocą drążka analogowego przymocowanego na stałe do automatu z grą. Los chciał, że pewnego dnia, będąc w siedzibie firmy, przyglądał się, jak jedna z osób pracujących przy innym projekcie Namco podczas gry na Super Famicomie w jakąś ścigałkę instynktownie przechylała pada na boki podczas skręcania. Z miejsca przyszło mu do głowy, że sterowanie pojazdem na zasadzie skręcania kontrolera i ciągłego odczytu jego położenia nada grze wyścigowej realizmu i zwiększy precyzję manewrowania. Pomysł spodobał się kierownictwu Namco, a Kuriyama, jako ojciec projektu, został przydzielony do ekipy mającej zająć się zaprojektowaniem takiego kontrolera. Warunek włodarzy był taki, że kontroler nie może przypominać dostępnych na rynku kierownic czy drążków, a ma być w formie pada podobnego do tych stosowanych w konsolach PlayStation. Za stworzenie projektu kontrolera w zespole Kuriyamy odpowiada Kazumi Mizuno, który bazował na wstępnych planach. Kontroler miał działać na zasadzie analogowej kierownicy, jednak mieć możliwość skręcania podczas trzymania w dłoniach w dowolnej pozycji, a nie na zasadzie mocowania na stałe pod stałym kątem. Równocześnie z powstawaniem kontrolera trwały prace nad pierwszą grą, która miała być nim obsługiwana pod tytułem Everybody's Golf, czyli po prostu golf, w którym na zasadzie skręcania kontrolera mogliśmy uderzać piłkę z odpowiednią siłą. Gra ostatecznie nie ujrzała światła dziennego, ale została wykorzystana do sfinalizowania projektu i dopieszczenia kontrolera Nekkon. Kontroler Namco ukazał się na rynku w 1995 roku równocześnie z grą Cyber Sled, jednak to wypuszczona rok wcześniej przez Namco gra Ridge Racer, czyli system seller konsoli PlayStation, odkrywał prawdziwy potencjał Nekkona. Kontroler zwiększał zdecydowanie pozytywne odczucia z prowadzenia auta, nadawał grze realizmu, którego brakowało podczas grania na zwykłym padzie, zwiększał kontrolę nad samochodem, przede wszystkim w zakrętach, bo dzięki możliwości utrzymania stałego skrętu kół pozwalał na wykonanie jeszcze bardziej precyzyjnych poślizgów, na których przecież bazował Ridge Racer. W całej swojej historii Nekkon otrzymał wsparcie w około 55 grach, w tym, co ciekawe, 4 na konsoli PlayStation 2. Najczęściej były to oczywiście ścigałki takie jak Ridge Racer, Destruction Derby, Wipeout, Need for Speed, TOCA Race Driver, V-Rally czy też F1, ale również symulatory lotu, Ace Combat czy typowe arkadówki pokroju Pucci Karat, będąca wariacją gry Puzzle Bobble. Na PlayStation 2 wsparcie dla kontrolera oferowały gry Ridge Racer 5, Battle Gear 2, Wipeout Fusion oraz Nam Collection. Była to rzecz jasna forma przedłużenia życia Nekkona, a zarazem swojego rodzaju hołd oddany kontrolerowi oraz prezent dla graczy, którym było dane poznać jego zalety. I tak to wszystko w skrócie się prezentuje. I przyznacie chyba, że zadziwiające jest to wsparcie dla tych paru gier na Playu 2. To świadczy o tym, jak dobry jest to kontroler. W końcu tak naprawdę nie bez powodu wspieraliby nadal tą konstrukcję na nowej generacji. A teraz przyszedł czas na rzut oka na ten kontroler z bliska. Jak jest wykonany i jakie tutaj zastosowano rozwiązania i jak w ogóle tutaj się tym posługiwać. No dobra, słuchajcie, rzut oka z bliska. Tym razem nie będę omawiał jego stanu, bo to jakby nie ma znaczenia, pomimo tego, że pad jest w naprawdę świetnym stanie. I teraz od przodu, od góry wygląda tak, od dołu wygląda tak, jakby nie ma nic nadzwyczajnego.
od przodu, od frontu można powiedzieć wygląda tak. No i tył oczywiście, jeżeli go obrócimy, no to tutaj też nic jakby nadzwyczajnego nie ma. Teraz tak, góra, to co widzimy, mamy krzyżak. Krzyżak jest zwykły, krzyżak jest taki jaki stosowany był na przykład w, nie wiem, w konsolach takich jak NES, albo coś połączony po prostu D-pad. Nie, czyli nie taki jak był w PlayStation standardowy. W standardowym kontrolerze PlayStation mamy rozdzielone kierunki na D-padzie, a tutaj mamy połączone, czyli taki zwykły talerzyk, o, wzorem Segi, tak można powiedzieć. Zwykły talerzyk i on działa na zasadzie 0,1, czyli jest zwykły. Mamy przycisk Start, 1, nie ma przycisku Select. Przycisk Start to też jest przycisk, który 0,1, 0,1, działa na tej zasadzie. To nie są przyciski analogowe. Z tej strony mamy przyciski A i B i 1 i 2. Są tak oznaczone, niebieskie, czerwone. Przyciski A i B są zwykłe 0,1-kowe. Dwa przyciski po prostu mają taki skok i to wszystko. Przyciski natomiast 1 i 2 są już analogowe, one są takie zagłębienie. Co to oznacza? Ano, że ma znaczenie, czy wciskamy tak, czy tak, czy tak. Wiecie, siła nacisku jest cały czas mierzona. Jeden i drugi przycisk. Czyli mamy dwa zwykłe przyciski i dwa mamy przyciski analogowe. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o te przyciski. Mamy też triggery, shouldery, R i L. Teraz shoulder R, czyli ten trigger R, jest 0,1 zwykły, nie jest analogowy. Czyli wyciśnięty, wciśnięty. Nie? Tutaj mamy taki zaskok. O, w tym momencie go widać. 0,1, tak to działa. Natomiast ten trigger jest analogowy. Możemy sobie po prostu regulować tak samo jak przyciski. Te tutaj czerwone, ten jest analogowy. Możemy sobie regulować siłę, nie wiem, do ciśnięcia, że tak powiem. O, tak to bym nazwał. Teraz dlaczego tak to jest rozwiązane? To prosta rzecz. Bo na przykład możemy sobie tutaj ustawić gaz i możemy na przykład jechać ze stałą prędkością. Trzymając tylko tak, albo przyspieszyć, albo zwolnić, wiecie. Hamulec możemy sobie ustawić na przykład tutaj zwykły. Możemy ustawić gaz sobie. Tutaj też mamy albo wolniej, albo szybciej. Trzymamy po prostu stałą prędkość w grach, które są na przykład, nie, w ścigałkach. Dlatego te przyciski są tutaj analogowe. Możemy sobie ustawić pod zwykłe 0,1, dajemy gaz, albo nie dajemy, dajemy, albo nie dajemy, albo analogowo, czyli szybciej, wolniej i jest to płynnie sterowane. Takie to jest rozwiązanie. Czyli to jest analog, a reszta jest po prostu zwykła. Dlaczego tak jest rozwiązane? Dziwnie? Nie wiem, natomiast jest to wygodne rozwiązanie. Teraz tak, to co jest kwintesencją tego pada jakby, to jest skręcanie na zasadzie nie tutaj D-padem, tylko po prostu skręcamy dwie osie. Jest on w ten sposób ruchomy. Są to po prostu tutaj kołem zębatym połączone osią. Jak te koła zębate pracują, to słychać. Jak się tutaj to przesuwa, są tu sprężyny, te sprężyny powodują, że on wraca do punktu 0. Na tej zasadzie sterujemy jakby analogowe gałki w tych późniejszych padach, DualShockach, tylko że tutaj mam tą analogową gałkę jedną i jest ona tutaj po prostu. Wychył tego tutaj pada jest znaczący, bo możemy go obrócić praktycznie, widzicie, w ten sposób, całkowicie. To wszystko jest w grach regulowane, bo możemy sobie ustawić maksymalny wychył w tym położeniu, albo w tym położeniu. Wszystko w grze możemy sobie ustawić. Na tej zasadzie skręcamy, po prostu trzymając go w rękach, skręcamy tak o. Wydaje się być to niewygodne, natomiast mówię wam, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Pomimo tego, że trzeba się do tego przyzwyczaić i pewnie dziś będę kaleczył, jak będziemy to testować. Natomiast naprawdę jest to wygodne i naprawdę fajne rozwiązanie. Także takie są tutaj zastosowane rozwiązania. Mamy połączenie zwykłego pada z analogowymi przyciskami i sterowanie na zasadzie wychyłu w ten sposób. A reszta, no cóż, reszta, tak jak mówiłem, pad jest biały, nie jest szary, jest bialutki. Kabel jest takiej samej długości jak kabel od Sony, tej samej grubości, także wszystko jest ok. Tutaj z czasem, oczywiście w tym konkretnym egzemplarzu, widzicie, mamy troszeczkę luzu. Delikatnie jest, natomiast ten luzik nie przeszkadza absolutnie w niczym, żeby po prostu sobie grać, to działa jak należy. Generalnie chciałem go rozkręcić, żeby pokazać wam, jak jest zbudowany w środku, jednak nie robiłem tego, bo jest ryzyko, że mogę tego nie złożyć, jak te sprężyny się wszystkie rozlecą, które tutaj powodują, że on wraca do punktu 0, że tak powiem. To jest pad nie mój, to jest pad Marcina, także nie chciałem tego robić, ale jest ok, fajnie to działa. I tyle, jeżeli chodzi o budowę tego pada, tak naprawdę nic więcej nie ma. Jest większy niż standardowy pad od Playa 1, dużo większy bym powiedział, ale wygodnie się go trzyma. Taki jest zwarty, pomimo tej swojej budowy. No i ćwiczymy nadgarstki, jak skręcamy, przede wszystkim. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o jego budowę. Zapomniałem jeszcze dodać, o tym powiem teraz, że tego pada nie można używać w każdej grze dowolnej. Jest ta grupa gier, do których on jest przystosowany i tylko w tych możemy się nim tak naprawdę posługiwać. Dobra, a teraz, skoro oko już na miejscu, przyda się, bo będziemy teraz tego pada testować. Czyli ja będę udawał, że pada ogarniam, a wy, że pada ogarniam. Okej, dobra, słuchajcie, odpalamy grę Ridge Racer, bo ta będzie, uważam, najlepszą grą
jaka nada się do testów tego kontrolera. Od razu mówię, że to nie będzie spektakularna, przepraszam, jazda, natomiast jakaś na pewno będzie. Zamykam klapkę, odpalamy grę Ridge Racer i zobaczymy, jak mi pójdzie. Będę starał się wam pokazać, jak tutaj się operuje w tej grze, jak się jeździ, na czym to wszystko polega. No okej, mamy uruchomione. I teraz tak, przede wszystkim opcje i przede wszystkim button config. Wchodzimy i teraz mamy tutaj nasz kontroler. Widzicie, jak skręcam, to on się po prostu rusza. No, jak obrócimy, to on się obraca całkowicie, nie? Takie tam udziwnienia. I teraz możemy sobie wybrać, na przykład Shift Down, Shift Up mamy pod analogiem, pod krzyżakiem, mamy Change View, mamy Acceleration i Brake, ale dajemy sobie, prawda, na przykład kolejny i mamy zmiany biegów, Accelerate mamy, a Brake mamy tutaj, ale dajemy sobie kolejny i mamy na przykład Brake i Accelerate. Accelerate mamy tutaj pod zwykłym przyciskiem, a Brake mamy pod analogiem. I tak naprawdę mamy odwrotność tych konfiguracji, jest tutaj masa, nie? Także tak to wygląda. Ja sobie ustawię to, żeby to jakoś tam było w miarę. I tyle. I teraz mamy przycisk Start. Mamy dać sobie Adjust Mode. I w tym momencie możemy tutaj sobie wyregulować, z jaką siłą skręcamy w danym momencie i on osiąga maksymalny wychył jakby kierownicy, nie? Tak to właśnie wygląda. Możemy go skręcić tak, żeby był maksymalny, ale to jest bez sensu. Lepiej sobie ustawić to tak. I tyle, nie? Także proszę bardzo. Type A. Tutaj wszystkie te rzeczy sobie ustawiamy. Ten wychył też, o ile milimetrów, wszystko widzicie mamy zrobione tak na zasadzie takiej. Tutaj chyba musimy go wycentrować po prostu, wydaje mi się. Tak, tutaj jest maksymalny wychył. Proszę bardzo. Wszystko jest skonfigurowane jak leży. Jest. Działa. Może być. I jedziemy z tematem. Mamy, żeby wyjść, mamy B-button, żeby wyjść, proszę bardzo. I mamy tak, beginner, automatyczna, car select, wszystko jedno. Lecimy. Startem, przepraszam. I start. I jedziemy. Zobaczymy, jak tutaj się, prawda, tutaj posługuje tym tematem. No, tu mamy gaz. No dobra, nieważne. Proszę bardzo. I mamy naszą jazdę. Teraz tak, jeżeli dobrze skonfigurowałem wszystko, to on powinien jechać prosto. No, jedzie prosto. Powiedzmy, że jedzie prosto. Ok. No i teraz, prawda, sobie skręcamy. Skręcamy na zasadzie o takiej. Widzicie, powiem wam, że pomimo tego, że pewnie moja jazda jest ciut chaotyczna, to zobaczcie, że on, skubany, fajnie bierze te zakręty. Jest taki... Ja już troszeczkę grałem, to wiecie, troszeczkę się tego nauczyłem, natomiast za pierwszym razem to tak nie idzie. Tego naprawdę trzeba się nauczyć, trzeba to obkuć, żeby to opanować. Ale jak już obkujemy, to naprawdę idzie spoko. Ja nie byłem w stanie brać takich zakrętów, jak grałem na padzie, a tutaj zobaczcie. Bez problemu. Oczywiście bez problemu, to jest takie tylko pojęcie względne, natomiast idzie to brać. Dobra, ale jedziemy dalej, zaczynamy. O, 4. miejsce, nieważne. Ten jeden zakręt muszę odpuszczać gaz, żeby go brać w miarę sensownie, ale spoko. I widzicie, i teraz jeżeli nie mamy wprawy, ciężko jest zapanować nad tym wychyłem, ale tego szybko się uczymy. Naprawdę szybko się tego uczymy, pomimo, że to wygląda na skomplikowane. O, jest, wyprowadziłem to. Wygląda na skomplikowane? Skomplikowane taki nie jest. Ten pad po czasie, oczywiście, on ma już swoje lata i ma pewne luzy i ma problemy z ustawianiem się jakby w centralnej pozycji, trzeba to korygować. Ale korygowanie tego nie jest jakieś skomplikowane do zrobienia, także jest ok. Jest naprawdę ok. Zobaczcie, jazda nim jest naprawdę dziwna, ale przyjemna. Naprawdę dziwna. Kierownica to nie jest. Takie, wiecie, doświadczenie takie porównywalne w sumie, powiem wam szczerze, do niczego. Do czego to porównać? Nie wiem do czego. Zastanawiam się, jak się gra tutaj w jakieś symulatory. Nie ma żadnego symulatora. Tak naprawdę pokażę wam tylko na Ridge Racerze, jako że to była tak naprawdę gra jakby stworzona pod ten kontroler, czy też kontroler pod tą grę, to chyba lepsze określenie. Natomiast idzie to wziąć. Oczywiście puściłem gaz. Nie wiem, czy potrzebnie to robiłem, ale jakby to wam powiedzieć. Słuchajcie, sterowanie jest naprawdę intuicyjne, pomimo tego, że nienaturalne, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich rzeczy, żeby tak sterować w grze.
Nie? No kto jest do tego przyzwyczajony? To jest coś nienaturalnego. A zobaczcie, bez problemu. I to skręcanie pełne jest finezji, że tak powiem. Pierwsza pozycja, tak a propos chciałem powiedzieć. Proszę bardzo. Jest. Przejechałem. Zobaczcie, naprawdę fajnie się tutaj w tym jeździ. Fajnie tym kontrolerem to się obsługuje. Jest to naprawdę ciekawe doświadczenie. Może jeszcze jedną trasę przejadę, zobaczymy. Wybiorę sobie beginner, mid-level, high-level. Dobra, niech będzie mid-level. Niech będzie takie. Nie tak, tylko tak. Start. Pojedziemy sobie jeszcze jedną traskę. Okej. Dobra, poszli. I mam też takie wrażenie, nie wiem czy widzicie to samo, jest tak jakbyśmy nie siedzieli w tym momencie centralnie na środku kokpitu naszego samochodu, tylko tak jakby troszeczkę z boku. To jest dziwne uczucie, nie wiem czy to oddaje, może nie oddawać tego widok tutaj z Grabera i tak dalej, to co widzicie na ekranie, natomiast ja to tak odczuwam i jest to odczuwalne, gdy trzymasz ten kontroler w ręku i starasz się jechać. Naprawdę to czuć. Ale powiem wam, że ja w tym kontrolerze się zakochałem, bo jazda w Ridge Racerze nie była nigdy dla mnie tak przyjemna. Ta gra jest archaiczna już dzisiaj, tak? Ta gra ma swoje lata, ta gra jest specyficzna. Ogólnie w Ridge Racerach sterowanie jest specyficzne, takie mocno arcade'owe. I te zakręty, widzicie, ja nie biorę w ogóle poślizgiem tych zakrętów, po prostu nie umiem tego robić. Ja puszczam gaz, ale tym kontrolerem naprawdę fajnie to wychodzi, nie? On bierze ten zakręt tak po sznurku. Dzięki temu kontrolerowi, temu Necconowi. Jest naprawdę spoko. I mówię, ja w tą grę nie za bardzo potrafię grać, nie? A natomiast patrzcie jak mi to wychodzi. No, jak mi to wychodzi. Jak się gapię w kamerę, nie bardzo. Ale widzicie, no. O, widzicie, lekki skręt, mocniejszy skręt, bo to jest na zasadzie jakby analogowa, gałka, tyle że nie analogowa gałka. Tak to działa. I tak to się prezentuje, tak to wygląda. Dziwne, fajne, kurczę, fajne powiem wam. I ja zakochałem się w tym kontrolerze i ja chciałbym też taki mieć. I ja prawdopodobnie będę nad tym pracował. Chyba już się dogadałem z Marcinem w tym momencie, kiedy nagrałem ten odcinek, bo jest naprawdę mega. No oczywiście jest jakaś tam euforia, jakieś coś tam, ale natomiast gdy się pogra trochę i się wczuje, powiem wam, jest kosmos. To jest taki kosmonauta, że się nie mieści w głowie. Grałem troszeczkę w Wipeouta, natomiast w Wipeouta ja jestem cienki i nie pomaga mi za bardzo ten kontroler w Wipeoutie, ale tutaj widzicie, jak się jedzie, jaki prawie poślizg. Poślizgów tu nie ma, tak jak mówiłem, gdyż ja poślizgów nie chciałem, ponieważ no bo ja nie potrafię wyprowadzać z poślizgów w tej grze. Oczywiście to jest do zrobienia, jak najbardziej idzie to zrobić, natomiast ja tego nie potrafię. O, teraz się troszeczkę, prawda, zagotowałem. Ale jak on fajnie reaguje. Reakcja jest responsywna. Raz. To nie jest takim opóźnieniem. To naprawdę reaguje świetnie. Powiem wam, reaguje świetnie i ja jestem w szoku, że to dziwadło jest w stanie takie być responsywne. Jak oni to zrobili? O, panie. Jedziesz. Jak oni to zrobili, że takie responsywne jest? Nie mam pojęcia. Najciekawsze jest też to, że gdy bierzemy ten kontroler w rękę, od razu na dzień dobry wiemy, w którą stronę mamy skręcać. Wiemy, to się po prostu odruchowo czuje. Mówcie co chcecie, ale w tamtym czasie Japończycy wpadli na taki pomysł, zaprojektowali tego pada, wykonali go i on jest taki, słuchajcie, naturalny, wbrew pozorom naturalny. No to jest mistrzostwo świata, powiem wam. I to nie jest takie oczywiste, nie? Zrobić takiego pada. Udało im się? Udało im się. I zrobili to naprawdę dobrze. Dlatego ja jestem w szoku. Jestem w szoku, jestem pod wielkim wrażeniem tego padzika. Ło! Troszeczkę mi nie wychodzi oczywiście. Natomiast druga pozycja jak najbardziej na plus. Czyżbyśmy mieli metę? Czyżbyśmy mieli metę i to już. Finish. Drugie miejsce. Tak wygląda ten padzik. Jak się na nim gra, tak wygląda jego obsługa. Jest naprawdę spoko, także tyle w temacie. Naprawdę fajna zabawa. I w sumie tyle tej recenzji. Nie ma co się dalej nad tym tematem rozwodzić. Bo kto taki pad chciałby mieć?
I tak wie, że chce go kupić, nie będzie wydziwiał, zna jego plusy i minusy, wie, że go chce i go po prostu kupi. Ja mogę tylko powiedzieć, że pad jest spoko i jeżeli takiego szukasz i zastanawiasz się nad tym, czy się sprawdzi, to tak, sprawdzi się. I tak warto, ale bierz pod uwagę, że trzeba się nauczyć jego obsługi. I w sumie tyle tytułem podsumowania. Jeszcze na sam koniec podziękowania dla Marcina, który owego pada pożyczył mi na testy. Także Marcin, dzięki tobie bardzo, po raz kolejny nawet padzik wraca za momencik do ciebie. Dzięki wielkie. A wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was Penchart i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. I nie zapomnijcie o komentarzu, łapce i o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Pozdro.